Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was ogromny model w skali 1:48, jakim jest amerykański bombowiec z czasów II wojny światowej Boeing B-17F o nazwie własnej Memphis Belle. Zapraszam do oglądania. Kogi, buduj historię klocek po klocku. Możemy już śmiało przejść do samego samolotu B-17F Memphis Belle w skali 1:48, który wygląda po prostu olśniewająco i mimo swojej dość małej skali jest naprawdę duży i okazały, bo model mierzy aż 49,5 cm długości, 66 szerokości oraz 13 cm wysokości, no nie licząc oczywiście tego, gdy jest ustawiony na specjalnej klockowej podstawce ekspozycyjnej, która jest dołączona właśnie do zestawu w wersji Executive. Samolot B-17F Memphis Belle został pomalowany w taki zielono-beżowy kamuflaż, odpowiedni dla tego późnego czy końcowego okresu wojny. Oprócz kamuflażu, który został odwzorowany głównie za pomocą klocków w różnych kolorach, na kamuflaż został też odwzorowany za pomocą nadruków, między innymi na stateczniku pionowym oraz na kilku innych elementach. No i skoro już jesteśmy przy nadrukach, to warto wspomnieć o wszystkich praktycznie nadrukach, które znajdują się na tym modelu, a których jest naprawdę sporo, no i dodają mu całego smaku. Oczywiście najbardziej rzucające się w oczy są nadruki znajdujące się na tej przedniej części, przy części dziobowej, niedaleko kabiny pilotów, no i stanowisk strzeleckich operatorów karabinów maszynowych. Są to m.in. odwzorowane liczne szybki, których było po prostu bardzo dużo. Przeszklenie tego nosa było bardzo duże, no bo załoga musiała mieć dobrą widoczność. No i oprócz szybek są tutaj odwzorowane właśnie te takie najlepsze smaczki, które ja najbardziej lubię, czyli jest właśnie napis Memphis Belle, czyli ślicznotka z Memphis, oraz jest tutaj przedstawiona dama, jest taki rysunek właśnie damy, tak jak nazwano ten samolot. No i oprócz tego są właśnie namalowane małe bomby w kolorze żółtym, które symbolizują właśnie ilość przeprowadzonych misji bombowych nad Niemcami. Oprócz tego samolot ma odwzorowane oznaczenia, takie jak amerykańskie białe gwiazdy, które znajdują się na skrzydłach. Jedna właśnie gwiazda po tej stronie, no i inne gwiazdy, które znajdują się na jego ogonie. Czyli takie podstawowe, klasyczne amerykańskie oznaczenia. Oprócz gwiazdy są tutaj litery A oraz DF, no i numer własny samolotu, który jest odwzorowany na stateczniku pionowym. Warto wspomnieć o jeszcze jednym nadruku, który został odwzorowany właśnie na dolnej części samolotu i to jest również jedna z amerykańskich gwiazd. No i będąc już pod spodem tego samolotu, warto zwrócić uwagę na pięknie wybielony i w sumie wygładzony spód. Studów jest tutaj bardzo niewiele, jest tylko kilka na zwieńczeniach skrzydeł, na przykład tu i tu, ale poza tym praktycznie cały samolot jest wygładzony, no i wygląda lepiej, bardziej aerodynamicznie. Śmiało możemy przejść do funkcjonalności, które daje nam ten ekskluzywny model. A są to m.in. koła luku bombowego, które bez problemu można chować, tudzież rozkładać. Koła są ruchome, no i tak jak mówię, wasz samolot może stać albo na własnych kołach, no albo mając zwinięte podwozie może być wyeksponowany właśnie na tej specjalnej klockowej podstawce ekspozycyjnej, gdzie wygląda jakby leciał. Kolejną z funkcjonalności tego modelu jest otwierany luk bombowy, w którym znajdują się odwzorowane klockowe bomby. Oprócz tego, kiedy jesteśmy właśnie u dołu naszego samolotu, to warto wspomnieć o obrotowej wieżyczce dla jednego ze strzelców pokładowych tego samolotu. No, latająca forteca nie bez powodu była latającą fortecą, bo oprócz bardzo dobrego, jak na samolot, opancerzenia, była też bardzo silnie uzbrojona. No i można śmiało powiedzieć, że latająca forteca, czyli samoloty B-17, były najeżone wręcz karabinami maszynowymi. Karabiny maszynowe znajdują się w jeszcze jednej wieżyczce, która znajduje się właśnie u góry, mniej więcej na wysokości kabiny pilotów, gdzie znajdują się dwa półcalowe karabiny Browninga, karabiny maszynowe M2, które w sumie wszystkie karabiny maszynowe to były właśnie amerykańskie półcalówki. No i są dwie tutaj, po dwie w burtach z jednej i z drugiej strony. Również dwa karabiny maszynowe znajdują się właśnie w dziobie, no i dwa mieszane
mieszczą się z tyłu, które służyły do odganiania się z tyłu od wrogich myśliwców. Tak więc, jak już wspomniałem, latająca forteca była najeżona karabinami maszynowymi i mimo tego, że mogła się wydawać łatwym celem, to mimo wszystko była bardzo niebezpieczna dla wrogich myśliwców, które mogły próbować podlecieć do tego samolotu. Kolejnym elementem, który też przykuwa uwagę i który niektórzy powiedzieliby, że to jest pierwsza i największa funkcjonalność, to są 4 potężne amerykańskie silniki. Wszystkie mają ruchome śmigła, ruchome łopaty śmigieł, można nimi bez problemu, jak już widzicie, nimi poruszać, obracać, wszystkie się obracają. No i jest to również bardzo, bardzo fajny element, który, no jak już wspomniałem, dodaje temu modelowi smaku, który ja zawsze wyłapuję i lubię takie szczegóły. Ostatnimi elementami są również odwzorowane ruchome stateczniki. No, w tak wielkim samolocie, który przypominam, że jest w skali 1:48, a i tak jest naprawdę ogromny, nie mogło zabraknąć ruchomych stateczników w skrzydłach, no i również w ogonie. Tak więc są to kolejne bardzo ciekawe elementy, dodające modelowi smaku. Do zestawu dołączone są 2 figurki przedstawiające amerykańskich pilotów. Jeden z nich ubrany jest w gruby, brązowy kombinezon. Widać, że jest to czas zimowy po grubym kożuchu, grubym futrzanym kołnierzu. No i oczywiście nie mogło zabraknąć ciepłej pilotki, która ułatwia służbę w takim samolocie na dużych wysokościach, ale to, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to piękny nadruk znajdujący się na plecach, właśnie na kurtce pilota, gdzie przedstawiona jest właśnie ślicznotka z Memphis. Amerykańscy piloci, zwłaszcza piloci bombowców, uwielbiali swoje kurtki przyozdabiać w różne malunki, rysunki, różne hasła, motta i inne rzeczy, a dowództwo przymykało na to oko, żeby podnieść żołnierskie morale. Druga z figurek przedstawia kolejnego pilota, zapewne pilota dowódcę tego samolotu. Ten pilot również posiada charakterystyczną brązową kurtkę. Spodnie ma klasyczne w beżowym kolorze, klasyczne spodnie amerykańskie. Na głowie posiada czapkę z daszkiem, gdzie jest logo amerykańskich sił powietrznych. Na dłoni jest charakterystyczna noszywka tego właśnie dywizjonu bombowego. No i oczywiście, jak przystało na amerykańskiego pilota, typowego Amerykanina, w ustach znajduje się zapalone cygaro. Do tak wielkiego modelu potrzebna jest odpowiednio wielka podstawka, która byłaby go w stanie godnie wyeksponować. No i w tym modelu właśnie jest dołączona taka specjalna, wielka, klockowa podstawka ekspozycyjna w kolorze czarnym. No i tak jak bywa to w innych modelach, samolot nie jest tutaj wpinany, tylko jest luźnie położony. Mogę go w każdej chwili zdjąć bez najmniejszego problemu. No i na podstawce nie zabrakło oczywiście nazwy modelu. Jest wygrawerowane na czarnej tabliczce nazwa B-17F, latająca forteca, właśnie z tym dopisem, z tym dopiskiem, z nazwą własną Memphis Belle. No i oczywiście nie zabrakło skali 1:48. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o legendarnym B-17F w klockowej wersji. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.